Witam ponownie w województwie lubuskim. Tak się złożyło, że wczoraj zakończywszy szlak Miedzikowo-Bytom-Odrzański nie byłam w stanie kupić biletu do domu, bo wszystkie pociągi miały wszystkie miejsca wyprzedane. Postanowiłam więc przejść jeszcze jeden szlak w okolicy. Będzie to szlak Gościkowo-Słubice, szlak znakowany kolorem żółtym o długości prawie 120 km. Pogoda póki co jest bardzo piękna, więc czemu nie? Gościkowo to malutka miejscowość, ale słynna z klasztoru, który się tam znajduje, dawny klasztor cystersów, obecnie sanktuarium, na które za chwileczkę rzucimy okiem. Wyszłam już ze wsi, jestem w polach. Jak zwykle od razu nastąpiły na szlaku nizinnym problemy nawigacyjne. Różni się ślad w mapach CZ od tego, który widać w terenie. Zawsze w takich przypadkach podążam za znakami, jeżeli je widzę, więc poszłam za znakami wzdłuż drogi i dobrze zrobiłam, bo okazało się, że to, co jest na śladzie, to jest droga zaorana, nieistniejąca. Tu są już takie pola bez miec, które tu kiedyś istniały. Za mną jest piękny widok na pola, na wzgórza, takie raczej delikatne. Widać, że to raczej morena denna, już wał moren czołowych obok Zielonej Góry został z tamtej strony. Teraz jestem bardziej na północ, więc taki krajobraz właśnie moreny dennej, lubię takie. No cóż, jak ktoś mieszka w górach, to lubi niziny. Ja bardzo lubię te tereny właśnie północnej, zachodniej Polski. A ten szlak zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Więc najpierw będzie zwiedzał rejon międzyrzeckiego wału umocnionego, fortyfikacji niemieckich powstałych między 1934 a 1944 roku w tajemnicy wielkiej, bo po traktacie wersalskim Niemcom nie wolno było się zbroić. No i wybudowali coś tak gigantycznego. Teraz można to tam zwiedzać. Na pewno wielu z Was interesuje się militariami. Tam było, ja jeszcze nie, więc cieszę się, że to odwiedzę. Teraz jest już listopad, więc nietoperze, które tam licznie zimują, na pewno już są w tych wszystkich bunkrach zaczajone, bo to są raczej rzeczy podziemne, więc pewnie nie wolno tam teraz za bardzo penetrować w głąb, ale z zewnątrz jak najbardziej, więc się cieszę. A potem będzie po Jezierze Lubuskie z ogromną ilością jezior. Na szlaku jest ponad 20 jezior, więc też się cieszę, to piękne widoki będą. Planuję wędrówkę na 3 całe dni i 2 połówki. Dziś jest ta pierwsza połówka. Jak widzicie, jestem sama, bo nikt nie mógł ze mną jechać. Michał mnie tylko podrzucił na szlak i pożegnaliśmy się. No i ciągnę na zachód. Szlak prowadzi prosto na zachód, aż do Odry i granicy z Niemcami.
Wygląda na to, że szlak jest kompletnie zapomniany. Prowadził najpierw przez pola na przełaj, jakoś przebrnęłam. Wszedł dziką ścieżką do lasu, no i dotarłam do pierwszego bunkra. Jestem zbroniony, więc tylko zajrzę z daleka. A, jest zresztą krata. Tak wygląda i tu chyba szlak powinien prowadzić w górę. Jest to taka ledwo widoczna ścieżka. Strasznie tu wszędzie zarośnięte. Szczerze mówiąc, myślałam, że chodzi tutaj więcej ludzi, ale nie wygląda na to. Oj, kiepsko. Nie dość, że musiałam przejść rolnikowi przez pole, co samo w sobie jest niedobre, to teraz jeszcze mam totalnie ubłocone buty. A szlaku dalej nie widać. Za to znalazłam coś takiego tutaj. Chyba to jest jakiś szyb wentylacyjny z któregoś ze schronów. Zbliżam się do Pniewa, już pojawiła się normalna droga, nawet turyści, bo dziś dzień wolny i ludzie zwiedzają. Trafiłam na fortyfikacje, tak zwane zęby smoka, betonowe, takie jakby stożki. To była taka jakby szczotka na grzbiecie dinozaura, na tym wale położona, no i przez to nie mogły przejechać żadne czołgi ani nic takiego. Bardzo tutaj ciekawie fortyfikacje ciągną się, no one się ciągną na bardzo długim dystansie, łączą się później z wałem pomorskim i widać, jak świetnie są wbudowane. Tu jest następny taki schron, są też podziemne korytarze właśnie, w których te nietoperze mieszkają. Widać, jak świetnie jest to wbudowane wszystko w teren, w te polodowcowe wzgórza, które są takie delikatne, ale wybitne mimo wszystko i takie wzniesienia. Zawsze na wzniesieniu właśnie jest jakaś większa konstrukcja, a między tym ten najeżony wał. Jedyny problem tutaj to jest kompletny brak szlaku. Być może jest jakaś zmiana przebiegu. O! Znak! Czyli jednak szlak jest, tylko straszliwie źle oznakowany. Ale właśnie podążam śladem GPS-u, więc daję sobie radę. Słońce się już chyli ku zachodowi, a więc będę za jakiś czas myśleć o znalezieniu fajnego biwaku. Będzie bardzo zimna noc, więc raczej zaszyję się w jak najgęstszy las. No ale chciałabym też biwakować nad jeziorem. Gdyby było wzniesienie z gęstym lasem nad jeziorem, to by było idealnie. Jest jedno jezioro. Trochę mi jednak do niego zostało. Nie wiem, czy mi się uda tam dzisiaj dotrzeć. Zobaczymy. Udało mi się znaleźć odpowiedni biwak. Chwilę to trwało i musiałam trochę podejść z czołówką, no bo był asfalt i wsie i ostatecznie jestem między jedną wsią a drugą w takim sosnowym, przyzwoitym lesie na szczycie pagórka, więc powinno być odrobinę cieplej niż na tych tam niższych położeniach bliżej pól. Troszeczkę wieje wiatr, tam są jakieś zabudowania z drugiej strony pagórka, ale no nie powinni mnie tutaj nakryć na tym biwaku. Wydaje mi się, że rozbiłam się na bunkrze, bo tu jest jakaś dziura, tu jest druga dziura, no i to wzniesienie. Ten akurat nie jest jakiś uczęszczany, nie ma tu ścieżki ani niczego takiego, ale
trochę jest taka wydeptana polanka poniżej, więc pewnie ludzie tu bywają zainteresowani historią. No teraz będę gotować, a jutro i pójdę spać, a jutro będę wstawać wcześnie, tak żeby jak najwięcej przejść. Myślę, że będę na nogach już o 5 i koło 6:30 wyruszę. Poranek w Kęszycy Leśnej. Tutaj kiedyś były koszary niemieckie, później Armia Radziecka to miejsce zajmowała i opuściła dopiero w 1993 roku. Teraz te wszystkie ładne budynki są na sprzedaż, to znaczy część jest już użytkowana, ale widziałam kilka ogłoszeń o sprzedaży. Fajne miejsce. Tutaj taki pomnik, wybitnie radziecki, tylko pomalowany tak trochę nowocześnie, w dziwny sposób. Ale w sumie fajne, lubię takie pomniki. Cisza, spokój, parę samochodów przejechało. A te obiekty, które widziałam ze swojego biwaku, to była jakaś fabryczka i był tam rzeczywiście jakiś stróż na noc, ale nie zainteresowany mną. Teraz zmierzam nad jezioro. Zachwycający kawałek lasu. Widać, że leśniczy ma olej w głowie. Las jest utrzymany dosyć dziko. Są pozostawione różne gałęzie, stare drzewa. Wiele ma dziuple, ślady żerowania różnych owadów. Wycinka też tu ma miejsce, ale nie jest taka, że wszystko wyżynają i orzą i już nic nie zostaje. Więc bardzo fajnie to wygląda. Tama bobrowa na strumieniu. On wypływał z tego jeziora, które było lekko podpiętrzone. Są tu też wilki lubuskie, najbardziej lesiste województwo, najprzyjaźniejsze dla wilków, więc wszyscy mówią o tym, że tu jest bardzo dużo wilków. Na razie nie widziałam żadnych śladów, ale wierzę, że te wilki są, bo to jest dla nich idealne miejsce. Dla hajkerów zresztą też. No i nie ja jedna dzisiaj biwakowałam w lesie. Jacyż bushcrafterzy. No super. Międzyrzecki rejon umocniony składa się nie tylko z takich naziemnych obiektów obronnych, ale też z szeregu takich obiektów hydrotechnicznych. Budowano zapory, jazy i mosty zwodzone i chyba właśnie trafiłam na taki most, bo on jest jak gdyby obrotowy. Po drugiej stronie też ma taką szynę i można byłoby
tą drogę w jednej chwili uniemożliwić do przejazdu, więc to jest chyba właśnie jeszcze most po niemiecki. Ależ tu pięknie. Tyle jezior. Rzeczywiście po jeziorze Lubuskie obfituje w jeziora. Żadne z nich nie są jakoś specjalnie obszerne terytorialnie. Raczej niewielkie jeziora. Te, które są w lesie, są absolutnie cudowne. Rzadko kto tu zagląda, nawet niespecjalnie wydeptane są te okolice przy drodze, z których można zjechać prosto do jeziora. Jeziora łączą różne takie strugi, rzeki, kanały, a w tych przesmykach jest mnóstwo rybek. Stałam nad takim przesmykiem i po prostu setki takich małych, srebrzystych rybek wyskakiwały z wody, tak jakby coś je goniło, może jakaś wydra, a może tak po prostu dla zabawy albo za owadami biegały. Świetnie to wygląda i w każdej takiej strudze są rybki. Tutaj już w jeziorze właśnie mniej pluska, a na tych przesmykach, gdzie pewnie jest więcej do jedzenia, to właśnie całe stada. No i żywego ducha tutaj nie ma. Lubuskie raczej nie jest celem częstych wycieczek, a już zwłaszcza w listopadzie, więc jestem tutaj zupełnie sama. Jestem w Bledzewie. Miejscowość niewielka. Tu jest rynek. Trochę tutaj tak jakby czas się zatrzymał. W tle widnieje kościół neogotycki. Na rynku są 2 sklepiki. I niewiele poza tym.
Rozpaliłam sobie przyjemne ognisko blisko namiotu, po prostu w obozie. Mam fajne miejsce, takie schowane między świerkami w sosnowym lesie, ale właśnie jest taka kotlinka dosyć osłonięta i trochę wieje wiatr, słychać jak szumią sosny, a tutaj miło trzaska ogień. Mam takie patyki zwykłe. Wiadomo, nie mam narzędzi, więc nie jest to jakieś mega ognisko, zresztą takie małe wystarczy, żeby się grzać. A jesienią jest szczególnie miło się grzać. Zmrok zaczął zapadać tak 15 po 4. 20 po 4 znalazłam to miejsce. No i stwierdziłam, że jest super. Nie mam kiełbasy prawdziwej, ale podpiekłam sobie kabanosy i miałam też musztardę, więc to była taka fajna przekąska. Na danie główne była zupa pomidorowa. No a teraz sobie czekam, aż zrobi się odpowiednia pora, żeby pójść spać i patrzę w ogień. Długi wieczór. Jestem sama, nie mam nic do czytania, więc ogień to najlepsze było rozwiązanie. Dawno nie paliłam ogniska, będąc sama ostatnio nad Brdą z chłopakami, a tak to już nawet nie pamiętam kiedy, dawno. A tu jest bardzo miłe zajęcie palić ognisko w lesie. Nasi przodkowie robili tak od już grubo ponad 1 000 000 lat, więc to jest coś fajnego. Wrócić do korzeni. Dzisiaj czytałam po drodze plansze w miejscowościach. Dowiedziałam się, że znaleziono jakieś w latach 40. chyba, kopiąc okopy, znaleziono resztki obozowiska z epoki brązu, z kultury łużyckiej. Pewnie wspominałam, pojęcie kultura łużycka dotyczy znacznej części środkowej Europy. To pewnie były różne plemiona, ale właśnie o podobnej kulturze. No i tutaj też byli jakieś narzędzia, znaleziono biżuterię z brązu, nawet nazwano to skarbem. To było jakieś 3000 lat temu, kiedy ci ludzie tutaj byli. Zdaje się, że wtedy było to nawet ludniej niż teraz, bo teraz to jest tu głównie las. No i te wilki. Słyszałam o tych wilkach i pewnie to jest właśnie to miejsce, gdzie mogłyby być, bo jestem dosyć tak mocno w głębi lasu. No ale jeżeli tu coś jest, to i tak wyczuję dym i ucieknie. Zajączka przestraszyłam. Tutaj siedział i układał się do snu. Niestety go wypłoszyłam. Mam nadzieję, że znalazł sobie jakieś miłe miejsce do spania. Tak. No jutro znowu wstanę wcześnie. No a może nie o 5, ale o 5:20, bo dziś właśnie tak wstałam, bo było tak strasznie ciemno i wyszłam dopiero o 7. No ale okej. I tak 29 km za mną. No i prawie nie widać miejsca po ognisku. Zasypałam wszystko. Nie było wczoraj zbyt wielkich problemów z wykopaniem dołka, bo ziemia tutaj jest miękka, piasek lodowcowy i sosnowy las, więc po prostu butem wygrzebałam dołek, a w ogóle tu był dołek, bo las był orany jakieś 40 lat temu i wciąż są po tym pozostałości. Noc była spokojna. Spało się świetnie, żadnych przygód nie było, bo się, może były, tylko je przespałam, bo się obudziłam już rano, a teraz już świta. No i czas w drogę. Wczoraj tyle gadałam o tych wilkach, to taki efekt psychologiczny przebywania w lesie, bo oczywiście żadnych wilków nie było i nie trzeba się ich bać, bo one do ludzi nie podchodzą. To już nie te czasy, kiedy
bandy, całe stada wilków grasowały i polowały. Teraz to one sobie łapią jakiegoś zajączka albo małą sarenkę i są przyzwyczajone do tego, że to człowiek jest tym najgorszym drapieżnikiem, więc od niego uciekają. Oprócz tego, że jestem na żółtym szlaku z Gościkowa do Słubic, jestem też na lubuskiej drodze Świętego Jakuba. Camino de Santiago. Szlak, który biegnie dalej przez Brandenburgię, resztę Niemiec, Francję, no i Hiszpanię do Santiago. Ładnie naznakowane, odkąd na nim jestem, widuję muszelki. Niezupełnie stuprocentowo wspólnie biegnie z żółtym, bo jak to Camino zazwyczaj unika tych trudniejszych fragmentów przez jakieś zarośla i z jakiegoś powodu jest zawsze prowadzony nudną wersją przez asfalty i jakieś inne drogi. Też z powodu tego, że zalicza kościoły, ale w bardzo dużej mierze wspólny z żółtym szlakiem. No i jeszcze oprócz tego jest szlak E11. Szlak długodystansowy, europejski przez całą Polskę. To jest najdłuższy z europejskich szlaków, który przez Polskę biegnie i biegnie dalej na Mazury i wkracza na Litwę w Ogrodnikach, tam gdzie za Sejnami, tam gdzie doszła Kristine na wiosnę, jak pamiętacie ze szlaku Czerwonak, jezioro, Płotki koło Piły. Szliśmy z Michałem i Kristine z Niemiec, która szła przez całą Polskę ze Zgorzelca właśnie do końca E11 polskiego. Tutaj jest taka chyba dawna osada leśna, teraz leśniczówka. No i są ślady spałowania na kilku sosnach. Widać żłobienia. A metoda jest prosta. Robi się takie żłobienia, ściąga się korę i żywica spływa tymi drobnymi kanalikami, które są bardzo precyzyjnie wyżłobione. No i tutaj widać nawet taki jakby kranik. W tym miejscu mogła ta żywica spływać do jakiegoś pojemnika. A obok widać jeszcze kropelki żywicy, która do niedawna jeszcze ciekła, może nawet jeszcze z wiosną cieknie. Jestem w Lubniewicach, małym miasteczku, jednej z trzech miejscowości większego gabarytu. Jutro będzie Ośno-Lubuskie i później Słubice. Zajrzałam na tutejszy zamek. Jest to zamek książąt lubomirskich. Właściwie zamki są dwa. Jeden jest starszy i mniejszy, drugi jest nowszy i większy. Malowniczo bardzo położone, oba nad jeziorem. Tu jest kilka jezior w okolicy i miejscowość jest tak fajnie wpasowana pomiędzy te akweny. No teraz czekają mnie małe zakupy. Tu jest mały sklep mięsny, może będzie tam jakaś dobra kiełbaska na ognisko. Pyszna kiełbaska już w plecaku, a tutaj szlakowskazy. Pierwszy raz widzę szlakowskaz Camino. 3232 km do Santiago i ten żółty trójkąt oznacza, że to jest właśnie żółty szlak pieszy. Żółty szlak pieszy nie ma
z szlakowskazów. Są same szlakowskazy rowerowe i nawet E11 przyłączono do tego bladego rowego szlakowskazu. No tak, no jak zwykle. Rowerzyści górą, piesi dołem. Ale tak czy owak, gdzieś dojdę. Oprócz kiełbasy jeszcze parę rzeczy wskoczyło do plecaka. Zapowiada się apetyczna kolacja. No ale do kolacji to jeszcze kawał drogi. Po ponad 10 kilometrach wędrówki przez las wyszłam na taką rozległą polanę, na której środku jest ulokowana wieś Trzebów. To jest właśnie ta wieś. Tutaj na środku znajduje się kościół. Ma neogotycką wieżę, ale mury z granitu, co wskazuje, że jest znacznie starszy, na pewno średniowieczny. A przed kościołem znajduje się pompa, z której właśnie nabrałam wodę, to ja tak nachlapałam. Pompa działa, no i cała ta instalacja wygląda na nową i ma taką studzienkę i mam nadzieję, że to jest woda z wodociągu, a nie ze studni. Smakuje neutralnie, więc być może, mam nadzieję, jest dobra. Dziś jestem w trochę mniej odludnym lesie, jakieś 150 metrów stąd jest taka piaszczysta, ale jednak widać, że dość często użytkowana droga. Dziś jest sobota. Mam nadzieję, że nikt nie będzie nią jeździł. Spróbowałam znaleźć jak najbardziej schowane miejsce. Z biwakiem nie ma problemu. Tak będzie wyglądał dzisiaj. Ale szukałam też miejsca na ognisko, żeby nie było go widać. No i tu rosną takie nieduże świerczki. Jest taki dołek, który został po leśnikach. Także wpasuje się o tutaj z moim malutkim ogniskiem. Nie będę go też jakoś specjalnie długo palić. Upiekę kiełbaskę i pójdę spać, ale dzisiaj jest jaśniej, bo dziś nie było tak pochmurno jak wczoraj. Było całkiem przyjemnie. W związku z tym mogłam iść aż do 4:30, która jest właśnie teraz, o ile mi wiadomo. No i niedługo zapadnie noc. Właściwie zaraz, także idę szukać jakiegoś opału i rozbijam namiot.
żurawie. O. Piękny poranek, choć mglisty i zimny, dziś najzimniejsza noc i chyba na tym szlaku miałam trochę kondensacji, ale no było mi ciepło, bo mam nie tylko śpiwór, ale też tą puchową kominiarkę, którą zabieram, kiedy zapowiadają się chłodne noce. Miałam dziś własną śniadaniową telewizję, właściwie słuchowisko radiowe, bo najpierw właśnie odezwały się żurawie. Najpierw przede wszystkim ucichły psy, bo nocą słychać było psy, a jak tylko zaczęło się powoli rozwidniać, to te psy umilkły. No i właśnie odezwały się żurawie z bagien okolicznych i z krajów pól. Później, siedząc przy śniadaniu, obserwowałam, jak powoli blask dnia rozwidnia las. Później odezwały się te takie drobne ptaszki żyjące w koronach drzew. Przypuszczam, że jakiś rodzaj sikorek albo jakieś pokrzewkowate. Może mysi, króliki. Nie wiem, bo ich nie widziałam. No i na końcu odezwał się spłoszony kos. A w końcu zakrakał kruk, oblatując swoje terytorium. Mimo że ten las jest raczej taki zwyczajny, gospodarczy, nie jest to jakieś uroczysko ani matecznik. Mimo to te 2 km w jedną stronę do wsi, 2 km w drugą stronę do wsi i spory kawał terenu łączącego ten las z kijek z resztą lasu. No to wszystko sprawia, że zwierzyna czuje się tutaj dobrze. Zachwycająco dużo terenu w Polsce jest takiego fajnego, jeszcze dzikiego, nieruszonego, zwłaszcza bagna, więc nie tylko Tatry, Dolina Biebrzy i Puszcza Białowieska obfitują w takie spotkania z przyrodą, ale też właśnie takie różne inne miejsca. Jestem pewna, że w każdym regionie Polski takie miejsce znaleźć można. No a lubuskie jest szczególnie lesiste i dzikie, więc tak. Więc oczekiwania są spełnione, jest naprawdę fajnie tutaj. Nie wszędzie takie rzeczy ocalały, ale tutaj przy kościele zabytkowym w Radachowie jest pomnik poległych żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Jest data 1919 i nieskute nazwiska wszystkich tych osób. No to byli mieszkańcy właśnie tej wsi. Wieś jeszcze jest uśpiona w niedzielny poranek. Choć za godzinę już będzie msza w kościele. Kościół jest z XVII wieku, a wieś wzmiankowana już była w XIV wieku. Na pewno zresztą istniała tu już wcześniej. No i zmieniała właścicieli. Różni właściciele ziemscy niemieccy byli w jej posiadaniu. No i była wzmiankowana jako posiadłość margrabiów brandenburskich, co wyczytałam na tablicy przed kościołem. Niewiele widać, bo jest wielka mgła. Przez ten ładny odcinek bagienny szłam według śladu w telefonie, a nie według znaków, bo znaki zniknęły.
I tutaj właśnie się pojawiły takie bardzo stare zburszałe. Ja przyszłam z tamtej strony, a okazuje się, że szlak przychodzi stąd. No widocznie prowadzi drogą, która już nie istnieje, bo to nie wygląda jak jakakolwiek ścieżka lub droga. No, szlak wymaga przeznakowania na niektórych odcinkach. Staram się iść według znaków, ale jak widać nie zawsze jest to możliwe. Zbliżam się do Ośna Lubuskiego. Tuż przed przedmieściami miasta znajduje się stary cmentarz żydowski. Nie jest to miejsce zaznaczone, ale miałam je w aplikacji, dlatego tu trafiłam. Cmentarz otacza taki podniszczony mur z granitu, no ale wiele różnych miejsc w tej okolicy jest otoczonych zrujnowanym murem, więc to nie jest łatwo tutaj trafić, nie wiedząc, ale jak się tu już wejdzie w głąb, to właśnie można znaleźć jeszcze sporo starych nagrobków. Większość jest zrujnowana. Jest zaledwie kilka płyt, które są jeszcze stojące, a i te niszczeją niestety. Chyba rzadko tutaj ktoś przychodzi, ścieżka jest ledwo wydeptana. Ktoś położył znicz, jeden i drugi i trzeci. I to tyle. Większość nagrobków ma napisy w języku hebrajskim. Znalazłam jeden po niemiecku i stąd wiem, że jest on z XIX wieku, z lat 70. Zresztą i po tym stylu, w jakim są zrobione te nagrobki, to można wnioskować, że są raczej nowsze, przypominające po prostu chrześcijańskie. Ten sam kamieniarz pewnie robił dla wszystkich te nagrobki. Ciekawe miejsce, ponure i smutne. Ośno Lubuskie prezentuje się jak w średniowieczu. Wyrasta z bagien. Centrum miasta znajduje się za murem obronnym, doskonale zachowanym. Jest nawet baszta, która tutaj sterczy. Są bagna właśnie i nawet taka fosa. Płynie nią strumień. Nad Ośnem Lubuskim góruje wielki kościół farny z XIII wieku. Właśnie tam zajrzałam, jest tak wielki, że ledwo mieści się w kadrze. Nie mogłam go zwiedzić gruntownie, ponieważ właśnie trwa msza. Ale mimo wszystko udało mi się zobaczyć ołtarz. W środku jest też obraz świętego Jakuba i kościół jest odwiedzany przez pielgrzymów do Santiago. Są tam takie drzwi specjalne, muszelka, której można dotknąć. Więc też ważne miejsce z tego powodu, że to na szlaku pielgrzymkowym. Miasto wzmiankowane w połowie XIII wieku i z tego też właśnie czasu pochodzi kościół. Potem był rozbudowywany w XIV i XV wieku. No i w XV uzyskał już ten dzisiejszy wygląd, a jeszcze później dobudowano wieżę z XVI wieku. Miasto było własnością najpierw biskupów lubuckich, jako takie było wzmiankowane, zapewne wcześniej jeszcze ktoś inny tutaj rezydował. Później margrabiowie brandenburscy, znowu chwilowo biskupi i ostatecznie dalej jacyś brandenburczycy. No i tak tutaj ładnie jest, szczęka opada, naprawdę bardzo przyjemny, choć są jakieś takie dziury w tej tkance miejskiej, zapewne zawdzięczane Armii Radzieckiej.
to było dobre. Ciepłe jedzenie w zimny listopadowy dzień. Jezioro czyste, wielkie, tak się nazywa. Typowe, klasyczne jezioro rynnowe. Głębokie, długie i wąskie. Wyżłobił je lodowiec bardzo dawno temu. Znajduje się w sercu ziemi lubuskiej. Ośno, przy którym przed chwilą byłam, mianuje się sercem ziemi lubuskiej i trudno byłoby nie przyznać mu racji. Obok Lubuszy to był główny ośrodek na tych ziemiach, ośrodek grodowy, miejski prawie. Lubusza, dawna stolica plemienia Lubuszan, znajduje się obecnie na terytorium Niemiec, jest po drugiej stronie Odry. A ziemia lubuska to jest dawny obszar ziemi właśnie plemienia Lubuszan, trochę już zapomnianego. Lubuszanie żyli jako plemię słowiańskie, jedno z wielu, obok Polan, obok Ślęzaków, Pomorzan z tamtej strony i Słowian połapskich. Nieustannie napierali na nich ich sąsiedzi, no i w latach 60. X wieku zostali wcieleni do państwa Polan. Ale później właśnie zaczęli od razu Niemcy wyszarpywać ten rejon i tak szarpano jedni z tej strony, drudzy z tamtej. No i teraz już Lubuszanie właściwie jako tacy nie istnieją. Jest za to ich ziemia. Jest tu naprawdę pięknie. Fajnie, cieszę się, że tu przyjechałam. To jest moja pierwsza wizyta na ziemi lubuskiej, bo choć już 2 razy wędrowałam w województwie lubuskim, to jeszcze nie na ziemi lubuskiej. Także też na plus. Gdyby jeszcze niebo zechciało być błękitne, a nie takie strasznie szare, to już byłoby idealnie. No ale wszystkiego mieć nie można. O, a tutaj polowanie. A ja właśnie z tego lasu wyszłam. Jestem w dość kamuflażowym ubraniu. Kamuflażowym, jesiennym. Polowanie jest z nagonką. Słychać jak wrzeszczą. Właśnie tam skąd przyszłam. Mam nadzieję, że już wszystko wypłoszyłam i nic nie upolują. Choć pewnie jakiś biedny zając albo sarenka zostały. A w polskich lasach jest już tak strasznie mało zwierzyny, zwłaszcza teraz jak mam porównanie z Chorwacją. To jest po prostu pustynia. Teraz Drzeńsko i tutejszy kościół, romański kościół salowy z początku XIV wieku, później rozbudowywany w XIV-XV i dlatego tak trochę dziwnie wygląda ta bryła. Okropnie surowo w polach całymi kilometrami, teraz szlak idzie przez pola, już się zaczyna ściemniać i zanosi się na to, że będę iść z czołówką, ale tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, tutaj też jest taka rynna lodowcowa wśród pól. Widać takie podłużne właśnie zagłębienie, zarośnięte już trzcinami, ledwo tam jakaś woda pewnie jeszcze jest po tych tysiącach lat, ale tam ona zakręca i widać wyraźne zagłębienie. Znowu mam szczęście z wodą, jestem w Sułowie, jest tutaj nowy kościół z kranem, także napełniłam butelki bez problemu, nie musiałam nikogo pytać, właśnie się napiłam. No i pozytywny aspekt tej sytuacji jest też taki, że nikt nie będzie pytał, po co mi tyle wody i gdzie zamierzam spać, i czy sama w lesie i tak dalej. Więc incognito lecę dalej do następnej wioski, którą minę opłotkami i już potem prosto do lasu. Już 6 rano. Pozwoliłam sobie trochę dłużej dzisiaj zostać w Śpiworze, bo wczoraj przeszłam trochę więcej kilometrów niż planowałam. 33.
No i do końca szlaku zostało mi już tylko 12,5. O 13 mam pociąg. Jeden z 3 pociągów. Właściwie 4. No i w związku z tym mam trochę więcej czasu. Te ciemne poranki. 6 rano, jest czarno. Kompletna noc. Dobrze, że polskie szlaki długodystansowe są takie krótkie, bo robić to tygodniami, wstawać w nocy i śpieszyć się z rozbiciem namiotu, a czasem nie zdążyć przed napadnięciem ciemności. No nie jest aż takie znowu fajne. No i ta wilgoć, ten chłód, który ostatnio nastał. Wczoraj cały dzień szłam w ciepłych getrach i dziś zanosi się na to samo. Ale to już ostatni dzień. Kawałek lasu, troszkę pól, no i już będą Słubice. Gdzieś w tych okolicach, w polach w roku 1759, w czasie trwania wojny siedmioletniej, odbyła się wielka bitwa pod Kunersdorfem. Jedna ze znaczących bitew i największa klęska Prus. To była bitwa między Prusami a sprzymierzonymi ze sobą Austrią i Rosją. Dowodził w niej król Fryderyk II, Prusami. No i to jest właśnie ta bitwa, w której złota tabakiera, którą król miał przy sobie, powstrzymała lot kuli, która była w jego stronę wymierzona. A tutaj jest jeszcze kamień, który został ustawiony na pamiątkę śmierci majora von Kleista, jednego z oficerów biorących udział w tej bitwie. To zdaje się, że była jakaś znacząca postać, bo we Frankfurcie nad Odrą, który jest po drugiej stronie Odry, naprzeciwko Słubic, jest jego muzeum. Udało mi się ją znaleźć, miałam strasznie kłopoty. Szukałam na drzewach, a drzewa wycięli i już myślałam, że kropki nie ma, ale jest. Znajduje się na takim betonowym, granitowym cokole na moście na Odrze, po drugiej stronie Frankfurt nad Odrą, na środku rzeki Granica. Słubice i Frankfurt to było kiedyś jedno miasto podzielone po II wojnie światowej. Centrum bardziej reprezentacyjne znajduje się po stronie niemieckiej, a tutaj część polska. I to właśnie tu mamy koniec. Mój 22 szlak długodystansowy w Polsce minie się zakończony. Zrzut oka jeszcze będzie z mostu na stronę niemiecką. A ja tymczasem kończę opowieść. Do zobaczenia na kolejnym szlaku.